Jednymi z podstawowych cech muzyki jest wywoływanie emocji, radości, gniewu, wzruszenia, ale również łączenie ludzi, wspólne empatyzowanie oraz dobra zabawa. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na drugi odcinek serii Adventure Engineer Experience. W życiu chyba każdego człowieka pojawia się taka chwila, gdy przestaje przyjmować tylko bodźce pochodzące od rodziny, znajomych czy środowiska i zaczyna poszukiwanie swoich własnych brzmień. Zespołem, który praktycznie od początku skradł moje serduszko, jest niemieckojęzyczny Callejon. Nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza aleję, lecz pewnie źle ją wymawiam, a wynika to z tego, że wokalista Bastian Sobstiek o pseudonimie Basti Basti tak właśnie to słowo w różnych utworach wypowiada. Muzyka Callejon charakteryzuje się ciężkim brzmieniem gitar, szybkim tempem oraz specyficznym wokalem, który jest czymś pomiędzy screamem a growlem. Tematyka utworów zaś jest najróżniejsza. Od buntu przeciwko niesprawiedliwości społecznej przez elementy gore, nawiązania do telewizji czy popkultury, a na szukaniu własnej tożsamości kończąc. Zespół został założony w Düsseldorfie w 2002 roku w składzie świętej pamięci Sebastian Galinat na basie, Bernard Horn i Stefan von Berger na gitarach elektrycznych, Sven Wassel na perkusji oraz wspomniany Bastian na stanowisku wokalisty. Rok później wydali pierwsze demo, którego przyznam szczerze nie słuchałem. Przez kolejne 2 lata za dużo się nie działo, ale w 2005 roku zaczęła się lawina wydarzeń. Po pierwsze, epka zatytułowana Kronos. Część osób ma do niej sentyment i wspomina ją pod różnymi wideo na YouTubie. Dla mnie z powodu ciężkiej dostępności i słabej jakości dźwięku była bardziej ciekawostką podczas procesu poznawania twórczości zespołu. W 2006 roku zaś został wydany pierwszy pełnoprawny album zespołu. Willkommen in Beerdigungscafé z kawałkiem, który jak go pierwszy raz usłyszałem, rozwalił mnie całkowicie. Snake Mountain. Piosenka w oczywisty sposób nawiązuje do animacji He-Man, którą pewnie duża część z Was skojarzy i jest świetną mieszanką energii oraz gry na nostalgii. Rok później ruszyli w pierwszą trasę i wydali epkę Faule Zauber Dunkelherz, na której znalazło się 6 utworów. Szczególnie polecam In Dunkelwassern brennt ein Licht. To jest jeden z tych kawałków, które dobrze rezonowały z moją duszą w tamtym okresie. Wiecie, nastoletni buntownik, niespełniona miłość, takie klimaty. Dodatkowo niezrozumiany przez większość ludzi język oraz konwencja muzyki. Coś cudownego. Dziś równie chętnie sięgam po tą epkę co 9 lat temu, ale do moich początków z Callejon jeszcze dojdziemy. Pora na Zombie Action Hauptquartier. Tak, udało się to powiedzieć. To jest takie długie, jeny. Zespół został dostrzeżony przez jedną z większych wytwórni, dla której nagrywają czołowe metalowe bandy, takie jak Avantasia, Sabaton czy Nightwish. Wytwórnia ta nosi nazwę Nuclear Blast i myślę, że mocno pomogła w wypromowaniu młodego zespołu. Na albumie znalazło się parę hiciorów, wiele piosenek, które uwielbiam, ale do najważniejszych zaliczyłbym Phantom Schmerz, czyli pierwszą poważną baladę zespołu, do której powstał nawet teledysk. Koniec Johna Wayne'a, który miał kapitalną koszulkę oraz bardzo istotną z perspektywy czasu piosenkę Porn from Spain, która jest nawiązaniem do Born from Pain. Zaś moim faworytem jest Zombie Fight, gdyż dobrego materiału o truposzach nigdy nie jest za dużo. Rok 2010 i płyta Videodrum. Od tego wydawnictwa tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z muzyką Callejon. Pierwszy utwór, Sommerliebe Kokain, który rozbawił mnie do rozpuku,
później mroczny, lecz intrygujący Kinder der Nacht. Diese Lieder macht betroffen, które bardzo chciałem zaśpiewać na którymś konkursie wokalnym i na koniec Lass mich gehen, które stało się moim hymnem zbuntowanego nastolatka. Wiecie, poczucie wyodrębnienia, braku przynależności, ucieczka w objęcia muzyki, na tej płycie to wszystko było. Do dziś jedno z moich ulubionych wydawnictw zespołu. Callejon cały czas bardzo regularnie wydawał swoje płyty. Nie inaczej było z Blitzkrieg, czyli czwartym longplayem zespołu. Tutaj pochwalę się, posiadam na swojej półce i regularnie odświeżam w odtwarzaczu. Przyznam szczerze, że nie znajduję na tej płycie słabego utworu, lecz całość jest mniej różnorodna od swojej poprzedniczki, przez co utwory czasami zlewają się ze sobą. Mimo to na krążku występują najczystsze perły, takie jak utwór tytułowy z genialnym teledyskiem. Jak zobaczyłem na nim Bastiana, to podjąłem decyzję o obcięciu piór. Yep. All of the Leader. Kto powiedział, że muzyka nie może wpływać w równie oczywisty sposób jak na przykład telewizja na zmianę wyglądu człowieka? Poza tym, kontynuacja Born from Spain 2, na którym gościnnie wystąpili Mail Petroza z Kreatora, Nico oraz Sebastian Madsen. Swoją drogą druga część o wiele bardziej przypadła mi do gustu od swojego pierwowzora. Jednak na Blitzkrieg znalazł się wyjątkowy pod paroma względami utwór. Kind im Nabel. Ten utwór dotyka czegoś niezwykłego we wnętrzu człowieka. Znalazł mnie w tym odpowiednim momencie w życiu, kiedy szczerze mogłem powiedzieć: czuję to samo, stary. Wzruszyć się i się z tego cieszyć. Taki śmiech przez łzy. Bardzo emocjonalna ballada. Polecam wam ją przesłuchać. Ich tanze wie ein Kind im Nebel, zufrieden, weil ohne Ziel. Wo sind all die guten Jahre? Zapomniałem wam wspomnieć, że od 2011 roku, czyli już od Blitzkrieg, na dobre ukształtował się skład zespołu i wygląda tak po dziś dzień. Stanowisko basisty objął Thorsten Becker, gitarzysty Christoph Cortesina, a za garami zasiadł Max Kotzmann. Postanowiłem nie zagłębiać się w to, kto, gdzie i kiedy dochodził, z tego względu, że mocniej zacząłem wnikać w muzykę Callejon w momencie, kiedy ta piątka była już w komplecie, więc niczego ciekawego bym tym nie wniósł. Tym razem panowie przyspieszyli. W 2013 roku zamalowali w logo C, przerobili na K i wydali płytę o pięknie brzmiącej nazwie Man spricht Deutsch, na której znalazły się same covery. Przewinęli się przez bardzo znane utwory, takie jak Hier kommt Alex, autorstwa Dieter Tenhosen, czy Durch den Monsun od Tokyo Hotel, przez takie, o których nie miałem pojęcia, jak Schrei nach Liebe autorstwa Die Ärzte. Uważam, że kompozycje wyszły im niebanalne i udało się im oddać charakter oryginałów pod pierzyną z metalu. Du bist wirklich saudumm, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. 2014 rok. Rok, w którym po raz pierwszy i na razie ostatni udało mi się nie tylko zobaczyć zespół na żywo, ale również poznać chłopaków osobiście. Miało to miejsce w Warszawie podczas trasy Bullet for My Valentine, którzy promowali wtedy album Temper Temper. Wystąpili wtedy przed nimi jako support razem z Cold Rain. Jakie to było widowisko? Nie macie najmniejszego pojęcia. Świetne nagłośnienie, idealny odbiór praktycznie nieznanego zespołu przez publikę oraz jedna z największych ścianek, jakie w życiu widziałem. Znaczy, wyjaśnijmy sobie jedno. Było piwo, ja byłem po paru piwach i cały czas widzę to jako jedną z największych ścianek w życiu. Właśnie do utworu Snake Mountain. Coś niesamowitego, że ja w ogóle stamtąd żywy wróciłem. Po koncercie dorwałem chłopaków i chyba przez godzinę rozmawiałem z każdym po kolei, a najdłużej z Bastianem. Byli w szoku, że ktoś w Polsce zna ich muzykę. Ba, zna prawie na pamięć, jest fanem i czekał parę lat i będzie już chyba czekał zawsze. Bardzo pozytywne przeżycie, które pokazało mi, że kurde, ci goście, których uwielbiam, są zwykłymi ludźmi, którzy nie gwiazdorzą, są bardzo uprzejmi i wygadani. Życzę każdemu, aby mógł kiedyś spotkać się ze swoimi idolami i odbyć taką zwykłą, luźną rozmowę o muzyce, piwie oraz tajemnicach wszechświata.
Rok później byłem już na studiach i do kolekcji wpadł mi album Wir sind Angst, który jest najsolidniejszym wydawnictwem w ich dyskografii. Każdy utwór wydaje się być przemyślany, posiada swoje tempo i wydaje się być jedyny w swoim rodzaju. Tutaj taka ciekawostka, już się nie farbowałem na blond. Osobiści moi faworyci to Raketen oraz Ich lehne Landschaftlich ab, do którego chłopaki nakręcili świetny teledysk kamerami VHS, który ma niesamowity retro klimat. Nastąpiły kolejne 2 lata przerwy i Callejon postanowił pójść trochę inną stronę z albumem Fandigo, którego unboxing i szybka recenzja były jednym z pierwszych filmów na tym kanale. Boję się tam zaglądać. Nie chcę widzieć ani słyszeć, jak to było, zanim nauczyłem się jakoś wysławiać. Zespół odszedł mocno od swojego pierwotnego stylu, zaangażował trochę elektroniki i postawił na melodyjność wokali. I powiem, że mimo wszystko szalenie lubię tą płytę. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem owieczką, która ślepo bierze to, co jej się podetchnie pod pyszczek. Dla mnie jest to pójście tą samą drogą, co Bring Me The Horizon. To się sprzedaje, więc wypróbowali taki model biznesowy. Ale przy okazji mogę obiektywnie stwierdzić, że album jest po prostu dobry i zespół odnalazł się w tym brzmieniu. Jest zupełnie inny i nawet zakończony jest taką prowokacją: Callejon is dead. Mimo to słuchałem go całe wakacje 2017, codziennie podczas drogi do pracy i podczas powrotu i na pewno nie raz jeszcze do niego wrócę. Tu cieplutko polecam Pinocchio, Nautiliusa oraz Fandigo Umami. Wie lang hab ich noch und was bin ich noch wert? 1 Million und ein Zweifel wollen mich zerstören. No i doszliśmy do powodu, dla którego między innymi postawiłem dziś na odcinek o Callejon. 4 stycznia miała premierę najnowsza płyta zespołu, którą chciałem Wam zaprezentować. Hardgelding Club. Powinienem tutaj dać taką cenzurę. Jestem w szoku, bo przy zamawianiu Amazon określił, że nie ma szans, dojdzie najwcześniej na 11 stycznia. 3 się zdziwiłem, dostałem maila, że zapakowali paczkę i będzie prawdopodobnie 7. Pomyślałem, kurczę, fajnie, że o mnie dbają. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy 4 stycznia o godzinie 18:30, wychodząc do znajomych, w drzwiach spotkałem kuriera, który miał dla mnie to. Limitowane wydanie nowiutkiej płyty mojego ulubionego zespołu. Jest to druga coverowa płyta w historii zespołu, ale tym razem mieli inne podejście. Wszystkie covery, które się tu znalazły, to covery niemieckich raperów. Pomyślicie, Niemożliwe. to się nie może udać. A ja Wam powiem, że jednak się udało. Również na początku byłem sceptyczny. Panowie ujawnili artwork i było takie trochę zgorszenie. Lepiej to już chyba nie będzie. Ale okazało się, że jest. Jest 100 razy lepiej, a teraz po 10-krotnym przesłuchaniu uważam, że inna okładka nie oddałaby lepiej charakteru tego wydawnictwa. Album jest właśnie jak takie brudne dziecko miłości tych dwóch panów. Z jednej strony ciężki, przepełniony brutalnymi riffami i krzykami, a z drugiej strony zastosowano melodyjność, autotune oraz elementy elektroniki. Na płycie znalazło się 11 coverów, a kończą je 2 utwory autorskie: Hardgelding Club oraz Porn from Spain Dry. Powiem Wam tak, nigdy nie sądziłem, że spodoba mi się niemiecki rap. Wiem, że to dość duże uproszczenie, ale uważam, że przy tej płycie mógłby się świetnie bawić zarówno fan rapu, jak i metalu. Ale pewnie zaraz znajdzie się szereg ludzi, którzy się ze mną nie zgodzą i pewnie dlatego nie mogę być DJ-em na imprezach. Ciężko mi wybrać utwory, które byłyby reprezentatywne, gdyż znakomita większość aranżacji jest genialna. Ostatecznie z coverów poleciłbym Wam Wylzdzu, a z autorskich Porn from Spain Dry, który ma świetny lyric video. I to by było wszystko. Dopowiem jeszcze, że Bastian sam zajmuje się tworzeniem grafik na okładki albumu. Ostatnio nawet reżyseruje teledyski. Dodatkowo ma swój brand odzieżowy, gdzie również projektuje wzory na koszulki i udostępnia swoje prace innym zespołom, m.in. Heaven Shall Burn
Kalibanowi oraz Rammsteinowi. Wiem, że dzisiejszy odcinek nie jest dla wszystkich, ale jeśli wysłuchałeś go do końca, to Ci dziękuję, gdyż poznałeś kolejny istotny element mojego rozwoju, który mnie kształtował i robi to dalej. Dajcie znać, jak podoba się Wam muzyka Callejon, a ja się dziś z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem.